Każdy nowy gracz może w swoim pierwszym unusualu lub innym drogim itemie, który będzie mógł się pochwalić przed kolegami. Inwestujesz klucze do TF-a, sprzedajesz swoje skiny do CS-a, po czym trafisz na ofertę nie do odrzucenia. Akceptujesz ją i nagle cały czar pryska. Dało się właśnie wyrobić na jedną z najbardziej podstępnych metod na scam, jaka istnieje w Team Fortress 2. Po czasie, gdy postanowisz wytradować na uzyskany przedmiot, okazuje się, że jest warty znacznie mniej niż myślałeś. Zapytasz pewnie, co się takiego stało, na czym polega ten scam. Już tłumaczę. Mając ciekawe przedmioty i klucze, możesz trafić na różnorakie osoby, w tym również takie, które nie będą miały dobrych intencji. Dziś omówię jedną z najbardziej podstępnych metod na scam, a dokładnie non-craftable oraz festive item scam. Metoda ta polega na zaoferowaniu przedmiotu tańszego niż w rzeczywistości jest on warty, który, jak sama nazwa wskazuje, jest festive lub non-craftable. Najbardziej powszechnym przedmiotem używanym do tego typu scamu jest kosmetyk Lucky No 42. Występuje on w dwóch różnych wersjach, zwykłej oraz non-craftable. Oba typy przedmiotów wyróżnia tylko ten jeden szczegół, czyli to, że jednego z nich po prostu nie można craftować. Zwykły przedmiot jest warty tak w zaokrągleniu 38 kluczy, zaś non-craftable zaledwie 6,5 kluczy. Tak realnie oba itemki różnią się tylko ceną, bo wiadomo, nikt nie będzie tego craftować, ale żeby nie naciąć się na wartość, należy pamiętać o tym drobnym szczególe. W jaki sposób się można zorientować, że druga osoba próbuje nas oszukać? To proste. Jeśli dostajecie ofertę, w której macie znaleźć to droższa wersja przedmiotu, wystarczy przeczytać jego opis. Możecie zrobić to na 3 różne sposoby, a dokładniej w ofercie wymiany z tą osobą, w jej ekwipunku lub najprościej na jej backpacku. Ostatnio szukając przedmiotów do TF na buffie znalazłem podobny przypadek z przedmiotem Summer Hat. Cena wydawała mi się bardzo przystępna, ale po chwili doszedłem do wniosku, że nie jest to przedmiot, którego ja szukam. Co prawda w tym przypadku nie było to żadne oszustwo, bo to jest rynek, a na rynku każda osoba może wystawić dowolny item za cenę, jaką tylko chce. Jednakże postanowiłem o tym wspomnieć, bo Summer Hat również ma potencjał na tego typu scam, a nawet większy, a jego negatywne skutki mogą być jeszcze bardziej odczuwalne. Porównajcie sobie wersję zwykłą oraz non-craftable. Zwróćcie uwagę chociażby na same buy ordery. Różnica jest naprawdę przeogromna, a stając się ofiarą tego oszustwa możecie stracić ponad prawdziwe 400 zł. Pierwszą metodę na scam już sobie wyjaśniliśmy. Został jeszcze scam na festive itemki. Metoda działania tego scamu jest bardzo zbliżona do tej poprzedniej, lecz w tym przypadku oszust może się bardziej wycwanić i zmienić nazwę przedmiotu z Festive VZ na Festive. I tak dla jasności, itemki Festive są znacznie droższe od itemków Festive VZ. Możecie teraz zaobserwować kilka przykładów i mówię tu o wersjach Kuriozum. Przedmiot Festive VZ od Festive możecie odróżnić od siebie przez różniącą się od siebie miniaturkę przedmiotu, jednakże nad wprawne oko może mieć z tym problem. Najłatwiejszym sposobem na zweryfikowanie tego, jaki jest to dokładnie przedmiot, będzie wejście na backpack TF tej osoby i zobaczenie faktycznie, co to jest za item. Nie tylko zobaczycie, czy nazwa została zmieniona, chociaż na Steamie też to widać, ale zobaczycie, jaki jest to dokładnie item. Czy jest to Festive, czy Festive VZ, bo jest to naprawdę ogromna różnica w wielu przypadkach. Mam nadzieję, że pomogę Ci zrozumieć, na czym polega ten powszechny scam oraz że dzięki temu filmowi nie dasz się naciąć na tego typu oszustwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wymianie lub po prostu chcesz zadać mi jakieś pytanie, napisz do mnie śmiało na Discordzie. Tak na zakończenie filmu chciałem Was również zaprosić na TF-owy serwer Discord, który założyłem wraz z moim przyjacielem Myrowenem. Możecie tam znaleźć osoby do gry lub po prostu się wytradować. To by było na tyle, ja się z Wami żegnam i widzimy się niedługo w następnym filmie. Cześć!